Jest 11 kwietnia 2026 roku. Misja Artemis II dobiegła końca. 4-osobowa załoga wróciła na Ziemię po niemal 10 dniach lotu wokół Księżyca. To wydarzenie, które zapisuje się w historii z kilku powodów. Po pierwsze, był to pierwszy od ponad 50 lat załogowy lot poza niską orbitę okołoziemską. Po drugie, pierwszy w pełni załogowy test statku Orion w przestrzeni cisłunarnej, czyli w regionie między Ziemią a Księżycem, gdzie istotną rolę odgrywa grawitacja obu tych ciał. Po trzecie, był to kluczowy krok przygotowujący powrót człowieka na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis IV. I wreszcie był to pierwszy od pokolenia moment, w którym ludzie ponownie spojrzeli na Ziemię z okolic Księżyca. Coś podobnego wydarzyło się 58 lat temu, w 1968 roku, podczas misji Apollo 8, pierwszego w historii lotu ludzi wokół Księżyca, podczas którego załoga okrążyła go 10-krotnie. Mimo ogromnych różnic technologicznych, te dwie misje łączy zaskakująco wiele. Obie odbyły się w cieniu poważnych konfliktów zbrojnych. Wówczas trwała wojna w Wietnamie i napięcia zimnej wojny. Dziś mamy inwazję Rosji na Ukrainę oraz niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie. Obie miały też wymiar symboliczny. Apollo 8 odbywało się w czasie Świąt Bożego Narodzenia, Artemis II w okresie Wielkanocy. I wreszcie w obu przypadkach był to etap przejściowy. W 1968 roku NASA nie dysponowała jeszcze gotowym lądownikiem księżycowym. Dziś systemy lądowania takie jak rozwijane przez SpaceX, Starship czy lądownik Blue Moon firmy Blue Origin wciąż znajdują się w fazie rozwoju. Pod koniec 1968 roku NASA otrzymała anonimowy list z podziękowaniem za to, że w trudnym czasie misja Apollo 8 dała ludziom poczucie nadziei. Czy misja Artemis II będzie miała podobne znaczenie? Będę z Wami szczery, nie sądzę. I wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, kontekst medialny. Informacje o tej misji w dużej mierze przegrały konkurencję z bieżącymi wydarzeniami geopolitycznymi, w tym napięciami na linii USA-Iran. Przeglądając portale informacyjne, wiadomości o Artemis II nie zawsze znajdowały się na pierwszym planie. Choć warto zauważyć, że samo wodowanie kapsuły było szeroko transmitowane. Główne amerykańskie stacje informacyjne relacjonowały powrót załogi na żywo. Po drugie, zmienił się sposób, w jaki odbieramy obrazy z kosmosu. W 1968 roku przekaz z Apollo 8 był technicznie ograniczony, ziarnisty i czarno-biały, ale właśnie przez to wyjątkowy. Dziś mamy do czynienia z nadmiarem obrazów, transmisje z orbity, wizualizacje wysokiej rozdzielczości, kolejne testy rakiet firmy takich jak SpaceX. Efekt jest paradoksalny. Kosmos przestał być czymś rzadkim. Stał się kolejnym strumieniem treści, konkurującym z tysiącami innych informacji. Po trzecie, zmieniła się narracja. W 1968 roku, w cieniu wojny i napięć społecznych, przesłanie za Apollo 8, czyli odczytanie fragmentu Księgi Rodzaju, stało się symbolicznym kontrapunktem dla chaosu. Dziś przekaz misji Artemis II jest znacznie bardziej neutralny i instytucjonalny. W efekcie bywa odbierany nie jako wspólne osiągnięcie ludzkości, lecz jako kolejny projekt realizowany przez NASA. Brakuje jednego silnego symbolu, momentu, który przebiłby się przez współczesny szum informacyjny. Wielu przeciwników powrotu ludzi na Księżyc zwraca uwagę na koszty. Program Artemis jest jednym z najdroższych projektów eksploracji kosmosu w historii. Jego łączny koszt do połowy lat 20. XXI wieku szacowany jest na około $90 miliardów. Pojedyncza misja z użyciem rakiety SLS i statku Orion to wydatek rzędu kilku miliardów dolarów. Pojawia się więc pytanie, czy w świecie pełnym kryzysów takie wydatki są uzasadnione. W tej dyskusji często pojawia się argument, że te same środki należałoby przekazać firmom prywatnym, takim jak SpaceX. I rzeczywiście, model komercyjny potrafi znacząco przyspieszyć rozwój technologii i obniżyć koszty. Jednak sprowadzenie eksploracji Księżyca wyłącznie do kwestii transportu jest uproszczeniem. Program Artemis obejmuje znacznie szerszy zakres, od systemów podtrzymywania życia, przez infrastrukturę orbitalną,
aż po budowę długoterminowej obecności człowieka poza Ziemią. Dlatego Artemis, mimo wysokich kosztów, ma sens. Tworzy fundament pod trwałą eksplorację kosmosu, a firmy prywatne nie są jego alternatywą, są jego częścią. W ostatnich miesiącach pojawiły się głosy, że program Artemis się rozpada, że rakieta SLS zostanie anulowana, a stacja Gateway znika z planów. I częściowo jest to prawda. Architektura programu ulega zmianie, ale to nie oznacza jego końca, oznacza jego ewolucję. NASA upraszcza podejście i coraz większą rolę oddaje sektorowi prywatnemu. Artemis przestaje być projektem jednego państwa, a staje się systemem współpracy. Czy może podzielić los International Space Station? Do pewnego stopnia tak. ISS również zaczynała jako projekt międzynarodowy, a z czasem stała się w dużej mierze zależna od Stanów Zjednoczonych. W przypadku Artemis widzimy podobne ryzyko, ale są też istotne różnice. Większa rola firm prywatnych i inny kontekst geopolityczny. Patrząc na historię ostatnich 60 lat, widać wyraźnie, jak zmieniła się nie tylko technologia, ale i sama filozofia eksploracji kosmosu. W czasach Apollo 8 astronauci byli symbolami odwagi i narodowej dumy. Dziś pozostają elitą, ale działają w świecie globalnym i znacznie bardziej złożonym. Czy to efekt poprawności politycznej? Być może częściowo, ale przede wszystkim to efekt zmiany świata. Świat, w którym kosmos jest jednocześnie przestrzenią współpracy i nowego wyścigu, tym razem między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I być może to właśnie jest najważniejsza zmiana naszych czasów.